O, teraz robię reset. Pełen gaz, pełen hamulec, tryb sport. No i teraz trzeba sprawdzić tylko, czy drzwi w tym samochodzie się otwierają. Otwierają, tylne. No, otwierają. Tylna klapa. No, otwiera. I co więcej, zamyka. Z punktu widzenia klienta dzisiaj w motoryzacji jest najlepszy czas. Wyobraźcie sobie, wchodzisz do salonu i do wyboru masz silniki benzynowe, silniki wysokoprężne, hybrydy, mikrohybrydy, miękkie hybrydy, hybrydy PHEV, no i czasami nawet samochody wodorowe. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. No i skoro mamy tak wielki, olbrzymi wybór samochodów i napędów, no to oczywiście rok 2025 będzie należeć do hybryd PHEV. I oto przed Wami MG HS z takim właśnie napędem. Pisaliście, komentowaliście, prosiliście o HS-a w wersji PHEV, no zatem spełniamy Wasze marzenia. Ale zanim opowiemy o tym samochodzie, no to kilka smakowitych kąsków, moi drodzy. Sławomir Sachuruk pisze tak. Nowe MG HS w wersji Exclusive dla porównania pierwszej z drugą generacją nie ma już panoramicznego okna dachowego. Dachu nie ma. Chłodzonego schowka pod podłokietnikiem w konsoli środkowej nie ma. Samo ściemniającego się lusterka wewnętrznego, jest ręczne ściemnianie. Regulacji pochylenia oparcia kanapy tylnej i schowka z rozkładanym podłokietnikiem z kanapy tylnej. Rozkładany podłokietnik w kanapie tylnej jest. Oraz oświetlenia ambiente we wnętrzu z regulacją barwy. No oświetlenia ambiente też nie. No nie ma. Z kolei Przemysław Pasterczyk napisał, że w MG HS drugiej generacji nie ma ocynkowanej blachy na dachu i od spodu podłogi oprócz progów, w której brakuje więcej masy uszczelniającej niż tylko przy wahaczach zawieszenia. Grubość warstwy ocynku blachy ma również znaczenie. Jakość nie bez znaczenia jest zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne ma, ocynk ma, oczywiście nie na dachu i nie w niektórych progach. Znaczy dwóch progach tak naprawdę. Czy przyciskiem konfigurowalnym na kierownicy można wyłączyć system wspomagania jazdy, na przykład kilka naraz, jak rozpoznawanie znaków i przykładowo tempomat? Nie, nie można tego zrobić. Można to zrobić, ale w Renault. Może jakiś test szykujecie z MG ZS-em hybrydowym, pisze Peter 13135, a może coś wiecie o tym, żeby w MG był dostępny napęd na obie osie? Choćby tak jak w Toyotach Cross, że tylna ośka ma silnik elektryczny. Na razie nie ma takich planów. Marcin pisze, że tak. Jak testujesz wersję podstawową i mówisz o tym, że masz dwie opcje tła do wyboru na wyświetlaczu głównym przed kierowcą, to wspomnij proszę o tym, że w wersji bogatszej możesz sobie tam ustawić nawigację. No tak, taki jest zamysł, taka jest opcja. Tutaj mamy bogatą wersję, czyli tą drugą wersję wyposażeniową i nawigację możemy wrzucić na ekran przed oczyma. Ale żeby nawigację wrzucić na ten ekran, pamiętacie hasło Cluster? No to właśnie, trzeba wejść tutaj w ustawienia, motyw oprzyrządowania, kliknąć mapę i wtedy w klastrze mamy nawigację. Kolejny komentarz. Wojciech Podgórski 1411 pisze: świetny test, wysoka szczegółowość, zanurz się w klastrze. Kolejna rzecz, Mac Stormer. Nie wiedziałem, słuchajcie, że można tak długie komentarze pisać, więc z całego tego olbrzymiego komentarza wybrałem tylko jedno zdanie. Podobnie jak pan recenzent, miałem dokładnie to samo odczucie. Wspaniale. Kolejna rzecz, w końcu test, który nie jest ewidentnie opłaconą reklamą. Czyżby? Macie rację. Kolejna rzecz, Lane Assist działa tak, że jakiś życzliwy mógłby zadzwonić po policję, bo jazda z tym czymś przypomina jazdę na bańce. Asystent utrzymujący samochód w pasie ruchu działa jak pijany. Faktycznie odbija od lewego do prawego, od lewego do prawego. Oszaleć można i słusznie ktoś zauważył, że w zasadzie można by było zadzwonić na policję, bo jedzie pijany. Ale moi drodzy, w MG-ku mamy oprócz trybu ACC, mamy jeszcze tryb ICA, czyli to jest inteligentny asystent jazdy z tempomatem. Inteligentny asystent jazdy. I teraz samochód jedzie już jakby po sznurku.
Proste? I jeszcze jeden, jeśli nie macie dosyć tych komentarzy. Nikas2137 pisze: mam takiego od miesiąca, zajebisty wóz, spalanie z 1544 km, 8,1 litra. W innych komentarzach pojawiła się informacja, że komuś udało się zejść do 6,5 litra na 100 km, jednak w zdecydowanej większości mówimy o wersji czystej, benzynowej. To spalanie właśnie gdzieś tam kręci się wokół 7-8 litrów. Grzegorz Patucha 2215 pisze: oglądałem ten test przed odbiorem własnego MG. Teraz zweryfikowałem informacje przekazane przez prowadzącego do własnej rzeczywistości. Trochę jakbym się zanurzał w klastrze. W całym odcinku autor wiele razy się myli. Pierdoli głupoty. Z perspektywy czasu i własnych doświadczeń odradzam oglądanie tego autora i wyciąganie wniosków z niby przeprowadzonego testu. Warto, publikując taki materiał, aby przekazywać rzetelne treści, a tu takiego przekazu nie ma. Panie Grzegorzu, ale jakiś konkret. Chociaż jeden. Kolejna rzecz. Mówiliśmy w przypadku tamtego testu, odsyłam tu albo tu, że możliwość istnieje zamówienia koła dojazdowego, ale wtedy, to było kilka miesięcy temu, jeszcze w salonach w ogóle nie mieli pojęcia, ile takie koło dojazdowe kosztuje. Otóż jesteście niezastąpieni i od razu napisaliście, że w niektórych salonach, wnioskuję po komentarzach, takie koło kosztuje 800 zł, a w innych 700 zł. I tak napisał do nas Krzysztof Mroczek 2699, 700 zł dojazdowe koło. Siostra ma taką furę i brała dojazdówkę. Pozdrowienia dla siostry. O, tu jeszcze jeden komentarz. Kiedy JQJ7. Właśnie w tej sprawie miałem niedawno spotkanie. Drodzy eksperci, ja zrobię test SUV, wjedź jednym kołem na skarpę i zobacz, czy się zamykają drzwi. Klapa. Nie wiem, czy o taką skarpę chodziło, ale mam nadzieję, że tak. No i teraz trzeba sprawdzić tylko, czy drzwi w tym samochodzie się otwierają. Otwierają. Tylne. No, otwierają. Tylna klapa. No otwiera. I co więcej, zamyka. No i jeszcze ta strona. I to. Jak to się mówiło? Co należało udowodnić? Jak już koło jest w powietrzu, to jak to tutaj wygląda? Co tutaj jest z tymi mastykami? Jak to wygląda od spodu? Tyle komentarzy wybrałem z całej masy komentarzy, które pojawiły się pod MG HSM wersji benzynowej. Zatem teraz, skoro wiemy, że dach nie jest ocynkowany, skoro wiemy, że możemy się zanurzyć w klastrze, możemy się zanurzyć w technologii hybrydowej PHEV, czyli ładowanej z gniazdka. A co to oznacza? Że pod maską tego samochodu, zaraz tę maskę otworzę, mamy silnik benzynowy 1.5 turbo doładowany i mamy silnik elektryczny. I mamy również akumulator. Akumulator trakcyjny, który gwarantuje zasięg, jak podaje producent, 100 km tylko i wyłącznie na prądzie. Wersja benzynowa tego samochodu ma 4 metry 65 cm, a wersja PHEV ma 4,67 cm, więc to są dodatkowe centymetry, nie wiem gdzie, ale różnica oprócz tego oczywiście panoramicznego dachu jest taka, że wersję PHEV w standardzie rozpoznamy po tych progach. One są bez sensu, bo drzwi ładnie przykrywają próg, przez co nie można pobrudzić sobie nogawki. Ale dzięki tym progom, które są po obu stronach samochodu, trzeba raz zrobić zdecydowanie większy wykrok. Gratuluję wszystkim damom, które chcą z gracją wsiadać do tego samochodu. No i oto właśnie można pobrudzić sobie nogawkę. Więc nie jest to wygodne, nawet dla gościa, który ma 198 cm wzrostu. Druga rzecz, czy już trzecia rzecz, która odróżnia ten samochód od wersji benzynowej, to jest ta dolna część zderzaka, tak naprawdę ten dyfuzor. Ten dyfuzor, on jest inaczej wykrojony, a tutaj nawet mamy coś, co przypomina włókno węglowe. Pojawiła się też wątpliwość, czy
ten samochód potrafi ciągnąć przyczepę. Tak, potrafi ciągnąć przyczepę i to przyczepę hamowaną o masie 1500 kg, a nie przyczepę o masie 1050 kg. Dane techniczne na ten temat milczą, ale moi drodzy, tak wynika z informacji, do których dotarłem. Czy bagażnik się różni? To jest dobre pytanie. Czy bagażnik się różni? Już Wam mówię, bo bagażnik się różni. Zwróciliście uwagę, że ten dywanik wcale nie jest w standardzie. Skoro nie jest w standardzie, to my się go pozbędziemy. I tak wygląda standardowy bagażnik, który pod spodem ma miejsce na kabelek, no bo przecież to jest hybryda PHEV, czyli można ją ładować, a jeśli mówimy, co tu się tam wyczynia, a jeśli mówimy o pojemności bagażnika, to zobaczcie, bagażnik jest tak duży, że się tutaj zmieszczę i zaraz już patrzę, przestrzeń bagażowa 507 litrów, czyli przestrzeń bagażowa jest dokładnie taka sama jak w wersji benzynowej, co nie jest wcale normą. Pojemność zbiornika paliwa, bo to jest też kluczowe w przypadku hybrydy PHEV. Tutaj mamy zbiornik 55 litrów, czyli dokładnie taki sam jak w wersji nie PHEV, czyli w wersji benzynowej. Co do zasady, hybryda plug-in nie różni się znacząco w środku od wersji benzynowej. Tam, w tamtym materiale powiedziałem, że nie ma już jasnego wnętrza. To jest mój błąd, bije się w piersi, już samo biczowanie nastąpiło, ale poza kamerami, zobaczcie, jest piękne, jasne wnętrze, przepiękny szampański kolor sztucznej skóry, fotele są bardzo wygodne, mięsiste, więc wygląda to wszystko naprawdę bardzo, bardzo ładnie z tym czerwonym, rewelacja. A jeśli chodzi o plastiki, no to oczywiście tu jest takie trochę miękko-twarde, tu jest bardziej twarde, tu jest bardziej miękkie. Tu jest nieprzyjemne, więc cała ta część jest miła, przyjemna, tutaj nie. Czuję, że nie dopieściłem napędu tego samochodu, więc jeszcze wrócę do silnika na chwilę, bo tak, mamy pojemność 1.5, dokładnie 1496 cm3 i uwaga, silnik turbo, to są 4 cylindry oczywiście, który generuje 143 konie mocy, ale to jest tylko i wyłącznie silnik spalinowy, bo mamy także silnik elektryczny. I to jest ciekawe, bo w przypadku hybryd PHEV, mówmy po polsku, te silniki elektryczne nie są zbyt mocne. A tutaj mamy jeden z mocniejszych silników w samochodzie z tym napędem na polskim rynku. To jest aż 183 konie mechaniczne. Oczywiście całość wędruje naprzód i całość jest tak skonstruowana, że czasami ten samochód jest hybrydą równoległą, czasami szeregową. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że silnik mocno wysilony przy dużych obrotach również przekazuje, czyli jest połączony mechanicznie z kołami, czyli cały napęd silnika spalinowego wędruje również na koła. Może się tak dziać to w przypadku silnika spalinowego i elektrycznego. Co więcej, momentami bywa i tak, że silnik spalinowy jest generatorem prądu do akumulatorów. Więc jest to dość skomplikowany układ, ale dający naprawdę duże pole manewru i dużą funkcjonalność. No to w takim razie jeszcze jedno ważne pytanie. Jaką mamy tutaj moc systemową? To 339 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 365 Nm. Skrzynia biegów jest automatyczna, a prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km na godzinę. Przyspieszenie do setki 6,9 sekundy. To nieźle. Pojemność akumulatora to 21,4 kWh. Zasięg w trybie elektrycznym to zatem 100 km i to zgodnie z normą WLTP. Zużycie paliwa na poziomie 0,54. I właśnie w przypadku hybrydy PHEV kluczowe są tak naprawdę 3 parametry. Ile ten samochód może przejechać na prądzie, ile zużywa paliwa przy pełnej baterii, a ile zużywa paliwa przy rozładowanej baterii. I to zaraz sprawdzimy. Ale zanim, to jeszcze chciałem Wam powiedzieć oczywiście o cenach i konkurencji. Wersje są dwie, Excite i Exclusive, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku samochodu benzynowego. No i cena, werble proszę, silny podłoże, jakieś piękne werble, zobaczcie te cenniki, jakie są fantastyczne. 164 500, tyle kosztuje wersja Excite, 173 500, tyle kosztuje wersja Exclusive. I uwaga, to są ceny cennikowe, to nie są ceny promocyjne, które oczywiście istnieją. Możecie je sobie znaleźć w cenniku. Więc jak ktoś Wam powie, że za takie auto w wersji podstawowej trzeba zapłacić 156 500, to jest prawda, ale do końca, bo to jest cena po rabacie. W przypadku hybryd PHEV kluczowe są 3 informacje tak naprawdę. Zasięg
w ogóle na prądzie elektrycznym. Niektórzy jeszcze ekscytują się zasięgiem ogólnym, czyli i na naładowanej baterii, i na pełnym zbiorniku. No, one są duże, te zasięgi, no ale im większy zbiornik paliwa, tym ten zasięg będzie większy. A wszyscy producenci z dumą opowiadają, że ich samochód PHEV może przejechać ponad 1000 km. Ojej, też mi wielkie mecyje. Ale znacznie istotniejsze jest to, ile taki samochód zużywa paliwa po oczywiście rozładowaniu baterii. Bo to, że zużywa niedużo benzyny, jak bateria jest, no to jest oczywiste. Ale to też jest ciekawa informacja. Zatem ile z pełną baterią, ile z pustą baterią, no i jaki ma zasięg. Rok temu, jak zaczynaliśmy z testami na kanale Auto Made in China, zobaczcie, koncentrowaliśmy się na jakości wykonania. Dotykaliśmy, macaliśmy, czy się ugina, czy nie, czy spasowanie, czy to. Teraz zachwycamy się technologią, bo te samochody już doskonale wiemy, że bywają naprawdę bardzo dobrej jakości, bywają lepszej jakości od samochodów europejskich. Oczywiście bywają, bo są takie, które są zdecydowanie gorsze. Które na pewno się zastanawiacie teraz? No jak to które? Wystarczy obejrzeć testy na naszym kanale i już. Obejrzyjcie sobie testy pierwszych samochodów, oczywiście obejrzyjcie sobie testy tych samochodów klasy premium chińskiej produkcji, a także tych, które są u nas dostępne albo i nie i wtedy się przekonacie, które warto, które nie. Wiecie, jaki komunikat mnie tutaj zdziwił? Ostatnio zaparkowałem ze skręconymi kołami, wsiadłem później do samochodu i dostałem komunikat: wyprostuj kierownicę. Nie spotkałem tego wcześniej w żadnym innym samochodzie szanowanej europejskiej marki. No dobrze, my tu gadu, a tutaj trzeba ważnych informacji kilka powiedzieć. Właśnie w tym momencie włączył się silnik spalinowy. Właśnie w tym momencie też dostałem komunikat, że oczywiście uważał, bo samochód nie wyprzedza. Ale mówiąc poważnie, tutaj włącza się sam silnik spalinowy w różnych momentach. W trybie hybrydowym dzieje się to bez mojej wiedzy, ale w trybie elektrycznym, gdy mamy rozładowaną baterię, również ten silnik spalinowy zaczyna momentami działać. Oczywiście jak mamy baterię na zero, no to ten silnik spalinowy uruchamia się zdecydowanie częściej. Ale najważniejsza informacja jest taka, że dzieje się to naprawdę bezwibracyjnie. No bo nie chcę powiedzieć, że bezszelestnie, chociaż naprawdę ten samochód jest świetnie wyciszony, szczególnie jeśli mówimy właśnie o silniku i o dźwiękach, które płyną z komory silnikowej. Gdyby nie, tak naprawdę momentami, gdyby nie wskaźnik, czyli obrotomierz, który tutaj jest, to no, czasami można by było nie mieć pojęcia, czy jedziemy na silniku spalinowym, czy na silniku elektrycznym. Dzieje się to naprawdę bezszelestnie. Chociaż muszę od razu powiedzieć, że czasami ten silnik benzynowy zaczyna się wkręcać na nieprzyjemne obroty i efekt jest trochę taki, że nawet jadąc sobie stałą prędkością, czasami silnik wkręca się na obroty, czasami chodzi no, w takim zakresie mniej denerwującym. To wszystko po to, żeby doładować akumulator trakcyjny. No i właśnie, akumulator trakcyjny. Nie powiedziałem Wam, jakiej pojemności mamy tutaj baterię. To jest 21,4 kWh, co zdaniem producenta, zgodnie z WLTP, ma gwarantować zasięg 100 km. No to zobaczymy, jak to z tym jest, bo bywa z tym różnie. Systemów jest tutaj całe mnóstwo, od dźwiękowych ostrzeżeń o prędkości, o ostrzeganie o kolizji, nawet mamy tutaj, nie, to nie chciałem Wam pokazać tego, chciałem Wam pokazać inny system, który, tak, monitorowanie zmęczenia, czyli nie można tego ustawić na kierownicy, trzeba tutaj to wyłączyć za każdym razem. Przy każdej funkcji, tak naprawdę, i to jest bardzo fajne, mamy krótką informację, możemy sobie przeczytać tak naprawdę instrukcję obsługi, jak dany system działa. Dobra. Koncentrujemy się na jeździe. Jadę około 100 km na godzinę, mam baterię rozładowaną, ale wciskam pedał gazu i samochód dynamicznie przyspiesza. Pamiętajcie, że w hybrydach PHEV, w tych momentach, gdy przyspieszamy, gdy wyprzedzamy, no to oczywiście, żeby odelżyć trochę silnik benzynowy, do pracy włącza się silnik elektryczny. I tutaj tak jest do momentu, w którym mamy w baterii prąd. Mamy co prawda wskaźnik 0, ale tego prądu jest jeszcze wystarczająco, żeby na przykład przy tych przyspieszaniach silnik elektryczny działał i poprawiał dynamikę. Nieco gorzej jest,
gdy rozładuje nam się cała ta bateria i faktycznie mimo zera nie będziemy mieli tego prądu, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, o tym decyduje system, o tym decyduje komputer, no wtedy zaczynają się trochę problemy, bo tak naprawdę korzystamy tylko i wyłącznie z silnika benzynowego, jak wiecie 143 konie mechaniczne, więc wtedy po prostu tego prądu nie ma, więc to przyspieszenie nie jest tak dynamiczne. Zresztą w trybie elektrycznym tutaj też nie ma takiego efektu wciskania w fotel, bo ta moc oddawana jest bardzo liniowo. Nie ma takiego efektu, że tam nagle skoczy coś, jakby turbodziura i tak dalej. Cały czas jest to taki efekt liniowy dość. No i cały czas to jest to pikanie, które dość mocno irytuje i przeszkadza. Oczywiście mamy 3 tryby jazdy, mam 2 poziomy regeneracji, czyli rekuperacji, nie regeneracji, to jest hamowanie regeneracyjne, ale to jest tak naprawdę rekuperacja, czyli odzysk energii podczas hamowania. Mam poziom słaby i silny. Proszę bardzo, teraz jadę w trybie słabym, puszczam pedał gazu, w zasadzie nic się nie dzieje. Teraz puszczam pedał gazu przy tej samej prędkości. Trochę czuję, że samochód zwalnia. On zwalnia nie tyle hamulcami, układem hamulcowym, co zwalnia silnikiem elektrycznym, przez co odzyskuje energię. Brakuje mi jednej podstawowej rzeczy, która mogłaby tutaj naprawdę fajną robotę robić. Jadę z rozładowaną baterią, jadę z wyższą prędkością, bo jadę po drodze ekspresowej lub autostradzie i wiem, że za 100 km dojeżdżam do, no teraz akurat, Siedlec i tam będę korzystać z samochodu w mieście, czyli aż by się prosiło, żebym korzystał z energii elektrycznej. Nie ma tutaj wymuszenia trybu naładowania baterii podczas jazdy z silnikiem włączonym spalinowym. Dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. W niektórych hybrydach to jest, na przykład w Mazdzie jest taki przycisk i mogę wymusić. Przypuszczam, że chodzi o to, aby silnik spalinowy jednak był zdecydowanie oszczędniejszy, a wiadomo, że jak on będzie działał i dając moment na koła i jako generator, no to spalanie będzie wyższe. Ale przydałby się taki tryb, świadomie wtedy kosztem tego wyższego spalania mógłbym naładować sobie baterię po to tylko, żeby później korzystać z niej na przykład podczas jazdy w mieście. Powiem Wam, że próbowałem też skonfigurować i zainstalować sobie aplikację MG iSmart. Poległem, bo nie potrafiłem połączyć z aplikacją samochodu. Robiłem wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, no i niestety nie udało mi się to zrobić. A rzekomo to jest bardzo fajne, bo można sobie na przykład sterować klimatyzacją z pozycji smartfona. No niestety, jak ktoś korzysta z takiej aplikacji, napiszcie, jak to działa, czy faktycznie to jest kłopotliwe, czy nie i czy to ułatwia życie, bo póki co musiałem tylko się zalogować, zostawić swój numer telefonu, mail, adres i tak dalej, a i tak efekt jest mizerny. No to moi drodzy, przy 100 km na godzinę zużycie paliwa to jest 8 litrów. Niezły wynik. O, i teraz na przykład widzę, że silnik spalinowy działa również jako generator. Skąd to wiem? Bo widzę, na minusie mam wartość kilowatogodzin na 100 km, a to oznacza, że prąd płynie do akumulatora, a zasięg skoczył mi o 1 km. No ale widzicie, to nie jest tak, że ja tutaj coś ustawiłem, tylko po prostu sam komputer zdecydował, że tego prądu potrzebuje. No a jadąc przy takiej prędkości to spalanie jakoś znacząco nie wzrośnie. Cały czas to wskazanie jest na 8 litrów. Chciałbym Wam też powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Auto jest naprawdę ciche, auto jest komfortowe. Odsyłam do testu MG HS-a benzynowego. Tutaj ten samochód waży 1830 kg, więc ta bateria nie jest jakoś szczególnie ciężka, ale jest jak na hybrydy PHEV całkiem sporych rozmiarów. Dodam tylko, że na przykład Volkswagen w swoich hybrydach PHEV drugiej generacji ma ciut mniejszą baterię, bo to jest 19 kWh z małym groszem, ale oczywiście są samochody, które mają te baterie jeszcze większe. To są samochody segmentu premium, no ale całe mnóstwo samochodów jest, które te baterie mają mniejsze. Żebyście też mieli świadomość, że pojemność tej baterii wcale nie przekłada się na zasięg, bo na przykład Skoda podaje dla mniejszej baterii większy zasięg. 123 w przypadku Skody Kodiaq. I w tym miejscu chyba mogę odesłać Was do porównania, które również niebawem pojawi się na kanale, czyli zestawiliśmy MG HS-a PHEV-a ze Skodą Kodiaq PHEV-em.
Dwa naprawdę bardzo podobne auta. Zobaczcie, jadę teraz i cały czas widzę, że silnik spalinowy działa jak generator. Mam już 2 km zasięgu. Gdybym tak jechał, ile przejechałem? 22 km, naładowały mi się 2 km zasięgu. No, czyli 20 km, jakbym przejechał 200. Czyli miałbym w drodze do Poznania z Warszawy miałbym 30 km, jeśli oczywiście ten poziom ładowania by się utrzymał. Teraz przyspieszę, zobaczymy, czy odzysk energii będzie większy przy prędkości 120 na godzinę. Bo może to jest, jakby gnał 200 na godzinę, może tej energii by odzyskiwał, ten samochód nie odzyskiwał wtedy, tylko ładowałby się zdecydowanie mocniej. Nie, cały czas widzę, że to jest gdzieś na poziomie 7 kWh na 100 km. Tyle teoretycznie ładowałby się akumulator przy prędkości 120 km na godzinę. Cały czas jadąc w trybie oczywiście HEV. I chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. Mam tak naprawdę dwa tryby jazdy, elektryczny i hybrydowy, i w momencie, kiedy rozładuję baterię do zera, to tak naprawdę zarządzaniem całym napędem zajmuje się komputer. Ja nie mam na to wpływu, czy tak jak teraz silnik spalinowy również przekazuje trochę mocy, która jest zamieniana na prąd i trafia ona do baterii, czy cały moment wydatkowany jest i przekazywany jest na przednie koła. To dzieje się poza mną. Ja nie mogę wybrać guziczkiem trybu ładuj baterię. Mam tylko tryb EV i mam tryb hybrydowy. Co więcej, mimo tego, że tutaj wybiorę sobie tryb EV, co mam nadzieję, że widać, to na zegarach przede mną mam kontrolkę, że jadę w trybie hybrydowym, no bo baterię mam rozładowaną. Przyspieszyłem do 140 km na godzinę, no teraz troszkę zwalniam, bo samochód przede mną się pojawił, ale przy tych wyższych prędkościach widzę, że ilość energii, która trafia do akumulatora z silnika spalinowego, wręcz się zmniejsza i to jest minus 6,3 kWh na 100 km, więc optymalnie jest jechać 100-120 na godzinę, wtedy 7 kWh wędruje do baterii. Zobaczcie, no 30 km, ja mam już 4 km zasięgu. I powtórzę to po raz kolejny, nie mam trybu, w którym włączę guzikiem ładowanie baterii podczas jazdy. Nie mam tego, to dzieje się absolutnie poza mną, to dzieje się w takiej jeździe jak na autostradzie, w takich warunkach jak teraz. Cały czas teraz mówię o tym, jak ten samochód się zachowuje przy rozładowanej baterii. Nagrywając porównanie ze Skodą, mieliśmy ten samochód z naładowaną baterią i wtedy w zasadzie do 150 km na godzinę, szybciej oczywiście nie odważyłem się jeździć, to i tak było 10 więcej na autostradzie, ten samochód potrafi jechać w trybie elektrycznym. Nie ma jakiejś granicznej prędkości, przy której odpala się silnik spalinowy. Nie, jeśli wybiorę tryb EV i mam 100% baterii, to wtedy jadę w trybie elektrycznym. Czy mam w takim razie jakiś poziom rozładowania baterii, w którym silnik spalinowy się włącza? Teoretycznie to jest 20%. Praktycznie jestem w stanie rozładować te baterie do zera, no i wtedy włącza się dopiero silnik spalinowy. A gdzie to wiem, gdzie i jak mam rozładowaną baterię? Aha, już Wam pokazuję. Zarządzanie energią. Jest taki widok ekranu i tutaj widzę w procentach, jaki mam poziom naładowania lub rozładowania baterii i jak to się przekłada na zasięg. Teraz 4 km wskazuje, że to jest 5% energii w baterii. Pamiętajcie, że nawet jak będzie 0%, no to trochę tej energii w akumulatorze jest. Niektórzy też twierdzą, że po rozładowaniu baterii ten samochód staje się zdecydowanie mniej dynamiczny. Przez 600 km, które pokonałem tym samochodem z naładowaną baterią, z rozładowaną baterią, nie odczułem jakby niedostatku mocy przy rozładowanej baterii. Zainteresowało mnie zupełnie co innego. Czasami, i to jest nieprzyjemne, te obroty silnika spalinowego zaczynają falować. Wędrują gdzieś tam wysoko, spadają. Nie jest to przyjemne, bo to jest trochę nieprzewidywalne.
W takiej jeździe, kiedy dodaję gazu, wciskam pedał gazu do podłogi, no to wiem, że przyspieszam, wiem, że mam teraz 3000 obrotów i już ten silnik musi być słychać. Jeśli to dzieje się w taki mniej przewidywalny sposób, to jest to nieprzyjemne. I kolejna rzecz, to również mówiłem w teście tej wersji samochodu z silnikiem benzynowym, pedał gazu stawia bardzo mały opór, przez co traci trochę na przyjemności jazdy, jest trudne to do wyczucia, oczywiście do tego trzeba przywyknąć, do tego trzeba się przyzwyczaić. Reasumując, moim zdaniem hybryda PHEV łączy zalety samochodu elektrycznego z zaletami samochodu benzynowego. I czasami jest oczywiście tak, że masa takiego samochodu jest wyższa, cena jest zdecydowanie wyższa. No tak, tylko ten samochód kosztuje 165 tysięcy złotych w wersji podstawowej, a w wersji lepiej wyposażonej 175 tysięcy złotych. A daje jednak możliwość jazdy po mieście, na przykład w trybie czysto elektrycznym. Jedna ważna rzecz, takim samochodem można również obniżyć sobie rachunki za benzynę, no bo jeśli ktoś ładuje taki samochód z fotowoltaiki, no to ten prąd de facto ma za darmo. A jeszcze o tym nie wspominałem, w przypadku MG HS-a PHEV-a ładowanie AC to jest maksymalna moc 7 kW, w przypadku DC i tutaj jest zagadka. Bo w żadnych danych technicznych nie znalazłem, z jaką mocą maksymalną można ten samochód naładować. Zatem, jak rozstaniemy się z silnym, pojadę na ładowarkę i to sprawdzę. Za mną stacja ładowania DC. Przede mną samochód. Co ja mogę zrobić z tym i z tym? Niestety niewiele. Dlaczego? Bo w aucie mamy tylko ładowarkę AC. To gniazdo, czyli typ 2, umożliwia ładowanie baterii tylko prądem przemiennym. Służy do tego taka oto wtyczka. Bo z taką, czyli tak zwanym CCS-em, niewiele tutaj zdziała. No bo niby jak? No dobra, ale co to oznacza w praktyce? Ni mniej, ni więcej, że ten samochód możemy ładować prądem AC o mocy 7,5 kW albo prądem AC, ale trójfazowym o mocy maksymalnie 22 kW. Przekładając to na język ludzki, tym słabszym prądem, czyli cały proces ładowania będzie trwał dłużej. No i oczywiście kluczowa informacja, czyli ile ten samochód tak naprawdę potrafi przejechać w trybie elektrycznym. I to jest zaskoczenie, bo to faktycznie jest prawie 100 km. Podczas jazd udało mi się osiągnąć 90 kilka centymetrów. Ale uwaga, trudne jest sprawdzenie tak naprawdę wyłącznie w trybie elektrycznym, no bo gdy bateria jest już prawie rozładowana, to ten silnik spalinowy zaczyna się uruchamiać, więc ten pomiar jest trochę zafałszowany. No ale niemniej jednak te 100 km jest możliwe do osiągnięcia. Ale pamiętajcie, za każdym razem to powtarzam, że ja nie jeżdżę tak, żeby zmaksymalizować i osiągnąć jak najlepszy wynik. Jeżdżę po prostu normalnie. Staram się jeździć normalnymi prędkościami, takimi, żeby nie być po prostu zawali drogą. Więc jeśli ktoś tylko chce jeździć o kropelce, no to proszę bardzo, pochwalcie się, jakie macie wyniki w przypadku jazdy w trybie czysto elektrycznym. Dobra, jedziemy w trybie normalnym. Tryb się wybierze sam. Mamy EV, mamy 4 km zasięgu. Nagrywam ekran. Proszę bardzo. 3, 2, 1, start. Reset. D. Gotowi? Lewa noga na hamulcu. 6, 9 do setki. Tylko przedni napęd. No. Nie ma takiej... Boże. To jeszcze od razu musiałem tu sprawdzić hamowanie. No to zrobię to samo w drugą stronę, co? Będzie łatwiej. 0-100, 10 sekund. No i co z tych 6-9, co wyszło? Jakaś lipa. Reset. Gotowość pełna. 6,9, próba numer 2. Pełen gaz. Puszczam hamulec. Od razu widzę, że się silnik benzynowy uruchomił. No jedziemy. Jedziemy. I co myślicie? Jak obstawiacie? Co się wydarzy? 0-100, 8,8. Jeszcze raz. Wiecie, co chcę zrobić? Sport. Sport. Próba numer 2, tryb sport, pełen gaz, ciach, ciach, ciach. Ale emocje, co?
No to lecimy. W trybie sport. O nie, to nie, bo to będzie lipa. O, teraz robię reset. Pełen gaz, pełen hamulec, tryb sport, kawa, hamburger i możemy sobie jechać. Mam wrażenie, że w trybie sport ten samochód no nieco lepiej się zbiera, ale to tylko chyba moje wrażenie. Albo zobaczymy, jak to wypadnie w twardych danych. 0-100 9,2. No to do 3 razy sztuka. Zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tutaj wszystko na sport. Niewiele tego jest. Reset. Ciekawe, ciekawe. 8,8. Lepiej być nie chce. I na koniec żenujący żart prowadzącego. Jak nazywa się płacz małego raka? Wycieraczka.